Cześć, z tej strony Marek. Witam Was jak co tydzień na naszym kanale o aranżacji wnętrz. Jak urządzić ścianę telewizyjną w salonie? Co z nią zrobić? Dzisiaj będzie 10 takich pomysłów. Aż 10 i mnóstwo inspiracji. Będzie też taka mała dygresja, co nie do końca mnie się podoba, czego ja bym nie zrobił, co wygląda oczywiście według mnie kiepsko. Na samym końcu powiem 2-3 zdania, jak urządzić taką ścianę w salonie, w małym mieszkaniu, w dużym salonie, czy w salonie połączonym z kuchnią, bo to też ma znaczenie. No, rozmiar ma znaczenie i te połączenia różne też mają znaczenie tak naprawdę. Dobra, słuchajcie, pamiętajcie o moim Instagramie, wejdźcie na niego, bo w tygodniu pokazuję tam więcej po prostu pomysłów. Zapraszam, pamiętajcie też o subskrypcji kanału, dajcie łapkę w górę i zaczynamy. Przede wszystkim, zanim zaczynacie projektować, zadajcie sobie pytanie, czy Wy ten telewizor chcecie wyeksponować, czy jednak ukryć, bo to jest ważne. I wtedy, patrząc na te różne przykłady, które dzisiaj podam, będziecie wiedzieli, który Wam bardziej będzie pasował. Oczywiście styl wnętrza jest również ważny, ale to, czy chcecie ukryć, czy wyeksponować, powiem Wam w trakcie właśnie, to się za bardzo nie uda, jeżeli chcecie ukryć telewizor, a z tym będzie łatwiej. Dobra, zaczynamy i zacznę od lameli. Miejmy to już za sobą, bo ci, którzy oglądają te moje odcinki, to wiedzą, że ja jakoś nie szczególnie za nimi przypadam. No ale co z tego, że ja za nimi szczególnie nie przepadam, jak one istnieją? Są i z tego, co widzę, to będą i są lubiane. Zresztą, jak widzicie, można je w różny sposób łączyć. Dla mnie wygląd ok, troszkę sprawa gustu. Ja w porządku. Jeżeli chodzi o wygląd, jest dobry pomysł. Może nie najlepszy, ale dobry pomysł. Mój gust. Ale ta funkcjonalność przy ścianie telewizyjnej, gdzie się kurzy, pomyślcie troszkę o tym. Pomyślcie. A jeszcze jak sobie podświetlicie tak wieczorkiem i ten kurz, takie kołtuny będą wychodzić, pamiętajcie o tym. Drugi pomysł to sztukateria, bo teraz bardzo dużo jej montujemy. Mnie się bardzo podoba. Dobra, lamele też mi się podobają trochę, tylko nie są funkcjonalne. Sztukateria już bardziej, chociaż też na nich kurz zostaje, ale jakoś więcej tego miejsca mamy do wyczyszczenia w razie czego. I sztukaterii naprawdę, ogólnie sztukateria daje klimatu. Przy takiej ścianie pomalowanej ten telewizor będzie bardziej wyeksponowany, bo to jest jednak zazwyczaj ciemna plama, tak? Jeżeli mamy pomalowane, ale gdzieś tą sztukaterię daną, ozdobną, to uważam, że to ładnie wygląda. W zależności właśnie, tak jak wspomniałem na samym początku, co jest Waszym celem. Dobrze, trzeci punkt. A trzeci punkt to będą panele 3D. Tu, jeżeli chcecie ten telewizor, żeby był bardziej ukryty, a właśnie ściana bardziej wyeksponowana, to jest dobry pomysł. Paneli mamy mnóstwo. Bardzo dużo wzorów, kolorów, różnych możliwości. Tak więc warto. A jeszcze powinienem wspomnieć na samym początku, planując, gdzie będzie telewizor, od razu oczywiście pociągnijcie instalację, żeby żaden kabel mi tam nie wisiał. Bo jak to będzie wyglądało, jak idź stąd po prostu. Tak więc to wszystko musi być wcześniej, jakiś peszel zamontowany w ścianie, ładnie pociągnięte i wtedy możemy przyklejać panele 3D, czy inne te rzeczy, o których dzisiaj tutaj mówię. Jakby nie było, panele 3D, zobaczcie, bardzo ładnie mogą wyglądać. A teraz ten mały przerywnik, jak ja bym sobie raczej na pewno nie zrobił, albo inaczej, co według mnie kiepsko po prostu wygląda. Zobaczcie, tak jak tutaj, nie dałbym 1000 różnych materiałów z dziwnymi zabudowaniami, a jeszcze, tak jak widzicie, nie pasującymi do siebie kolorystycznie. Tu, według mnie, wszystko byłoby ok, gdyby nie te wiszące szafki. Ładna zielona ściana, prosta szafka RTV i nagle to coś. Po co? Tak samo mówię nie takim zabudowom. Regały przy telewizorze w porządku, zresztą o tym jeszcze wspomnę, lecz nie komunistyczne meblościanki. I uważałbym na tego typu kamienie. Cegła, beton jak najbardziej, do tego też wrócę, lecz sztuczny gips niekoniecznie.
Zresztą jeżeli chcecie widzieć więcej, jak urządzić salon, to zapraszam do tego odcinka. Wspomniałem tutaj o tych różnych zabudowach, o tych meblach. Pokazałem, jakie nie robić, no to co warto zrobić? Zobaczcie, tego typu witryny jak najbardziej. I coś delikatnego, a nie, że ten telewizor jest taki zabudowany, po prostu zabiksowany w tych meblach, ale kurczę, no jeszcze, jeżeli to by było z klasą zrobione, to pewnie byłbym za. Ale nie, tu półeczka, tu dziwny materiał dodany, czasem za dużo znaczy gorzej. Nie, zazwyczaj za dużo znaczy gorzej, ale takie właśnie witrynki, połączenie nieraz z biokominkiem, jeżeli ktoś lubi i chce, to jak najbardziej sprawdzi się, a wtedy możemy mieć też dodatkowe miejsce na przykład na książki. Kolejny, już 6. pomysł, to płytki lub spieki. To jest 2 w 1. No spieki, jeżeli mamy elegancki dom, taki modern classic, to te spieki mogłyby być lepszym pomysłem. Tylko kurde, kosztuje transport szczególnie, kosztuje trochę. Tak więc rozumiem, płytki w dużym formacie 60×120 jak najbardziej też się sprawdzą. I płytki, spieki mają to do siebie, że tych kolorów, wzorów jest dużo i dzięki temu możemy ładnie dopasować to do całości, do całego domu. Tak, jak najbardziej to jest dobry pomysł, przy czym wiercić w tym, no nie zazdroszczę fachowcom. No ale po coś oni też są. Lecimy do punktu 7 i tutaj tapety. I powiem Wam tak, bardzo dobry pomysł, super, tylko jakie? No, nie, no słuchajcie, nie powinny być one, nie chcę powiedzieć brzydko, takie rzucające się w oczy, ale inaczej, wiecie jakie? Powinny być delikatniejsze, ponieważ jeżeli będzie się tam bardzo dużo działo, cała dżungla będzie, to Wy niekoniecznie skupicie wzroku na tym filmie, który będzie leciał. Tak więc zastanówcie się. Bardzo fajny pomysł, bo tapeta, ja w ogóle bardzo lubię tapety i one ładnie kształtują nasze wnętrza. Przy czym na ścianie telewizyjnej, żeby nie było 1000 kolorów, mnóstwo wzorów. Geometrycznych, niegeometrycznych. To nie pomoże. Ale jest to jak najbardziej bardzo fajny pomysł. Zanim powiem Wam w 9. punkcie, to będzie o takim chyba jednym z moich ulubionych pomysłów. Pewnie się Was troszkę zaskoczę. To teraz też lubię. Panele drewniane. Ostatnio bardzo modne. Kurczę, widzę nawet trochę w tym więcej sensu niż w tych lamelach, bo jest drewno, jest naturalny materiał, są różne, różniste wzory. Można to gdzieś później komponować też dalej w domu, a nie jest to takie kłopotliwe w czyszczeniu. Tak więc, no zobaczcie, uważam, że fajnie to może wszystko wyglądać i tutaj ten telewizor nie będzie tak wyeksponowany na tle takiej ściany. No, sama ta ściana po prostu jest sobie ładna. Zresztą dajcie znać, co sądzicie. Ja uważam, że tak. Jeżeli tak ciekawie zrobimy ścianę w panelach drewnopodobnych, telewizor najlepiej go w ogóle nie włączać. Ok, 9. punkt, który przed chwilką wspomniałem. Wiecie co? Jak naprawdę ładnie może wyglądać taka ściana, pomalować ją. Pomalować i dać jakieś dodatki. Czy tu kwiatek powiesić, czy jakąś latarnię, czy jakąś inną ozdobę. I to naprawdę nie musi być tak, że mamy mnóstwo rzeczy na ścianie, tylko farba, 1, 2 dekoracje i to też będzie fajnie wyglądało. Tak jak wspomniałem, umiar jest zawsze dobry. Teraz 10, tak naprawdę 10, 11 punkt, bo powiedziałem na początku, że 10 punktów, a wyszło mi 11, tak więc teraz połączymy to razem, będzie beton i cegła. Tak, dobry pomysł, tak w zależności od tego, jakie mamy wnętrza. Beton w ogóle bezproblemowy, zaimpregnować oczywiście go musimy i w stylu nowoczesnym, i w stylu, wiadomo, industrialnym, loftowym to jak najbardziej będzie pasowało. Cegłę bym polecał zafugować w takim przypadku, bo ten kurz tam się będzie zbierał. Jeżeli nie będzie zafugowana ta cegła, to nie chciałbym być tym, który to sprząta. Tak więc tu bym uważał, ale jeżeli zafugujecie, pasuje to do reszty. Why not? Ok, była ta mała dygresja, czego bym
sobie niespecjalnie życzył u siebie w salonie, ale tu w tym odcinku o rzeczach niepraktycznych macie zdecydowanie więcej takich pomysłów. Dobrze, słuchajcie, no bardzo ważne, jak wspomniałem, jest, czy to jest małe mieszkanie, duży salon, czy salon połączony z kuchnią. Bo przykładowo w małym mieszkaniu nie dawałbym takich paneli 3D. Paneli 3D albo kamieni takich wystających, takich, że to po prostu przytłacza. Bo to właśnie przytłacza, bo to nie wygląda wtedy zbyt apetycznie i dzieje się za dużo. W dużym salonie prędzej bym pomyślał o spiekach, o właśnie jakichś takich dużych marmurach, panelach drewnianych. Tapeta będzie pasowała i tutaj, ale tapetę już niekoniecznie bym dawał do salonu, gdzie jest połączony z kuchnią, bo wiadomo, te zapachy. Zresztą takich paneli 3D też niekoniecznie. Jeżeli jest bardzo blisko gdzieś ta kuchnia, to też niekoniecznie. Farba sprawdzi się w każdym mieszkaniu. A co się u Was sprawdziło, dajcie znać koniecznie w komentarzu. Jeszcze raz zapraszam, wejdźcie na mój Instagram. Proszę o subskrypcję kanału, dajcie łapkę w górę. I na ten moment bardzo Wam dziękuję. Do zobaczenia i cześć.